usiądźmy i sobie pogadamy właśnie to, co mówisz, nie? No, czyli to jest właśnie taki ciekawy kliniczny przypadek, że jeżeli edukuję pacjenta i mówię mu o tym oknie żywieniowym, to ja mówię bardzo prosto, jak pan zje pierwszy posiłek, nieważne, czy to jest śniadanie, obiad, od czego tam pan zaczyna, czy pan je 2 posiłki, czy jeden, czy pan zaczyna o tej, czy o tamtej, czy nieważne, pan je pierwszy posiłek, startuje zegar, 8 godzin, leci. I jak te 8 godzin minie, to już koniec, nic dzisiaj do następnego dnia nie wolno jeść. Czyli to można było powiedzieć, że to okno żywieniowe, tak najprostszymi słowami, opóźnić śniadanie, przyspieszyć kolację. Obojętnie, wszystko jedno, nieważne, tylko niech ten pacjent się zdecyduje, nie? Czyli to jest znowuż taki, ja ciągle mówię, że nadaję pacjentom samosprawczość, czyli ja im tłumaczę, że to pan decyduje, co się z panem będzie działo, a nie, że pan już jest zdiagnozowany, pan ma cukrzycę, pan choruje i pan będzie dostawać tabletki i pan nie ma nic wpływu. Nie, to pan decyduje, czy te leki będą dawać efekt, bo oprócz tych tabletek, czy pan jeszcze zmieni żywienie, czy pan zmieni aktywność, czy pan tutaj zacznie cokolwiek zmieniać, czy nie. Że ludzie często się tak identyfikują z tą chorobą, na przykład mówią, ja już mam wieloletnią cukrzycę, u mnie się już nic nie da zrobić, tam doktor nie ma racji, to jakby wszystko nie ma znaczenia, trudno, tak jest, ja tak mam. Dobrze, a co powiesz, jeśli pacjent przyzna, że on pracuje w trybie zmianowym, na przykład jest strażakiem, pracuje na nocnej zmianie w magazynie, ma pracę nieregularną, czy z pielęgniarką na przykład. To jest gigantyczny problem. Ja się z tym zderzam często. Każdemu z tych pacjentów mówię, że praca zmianowa z założenia jest niezdrowa. Jest jednym z wiodących czynników kancerogenezy. Powoduje rozchwianie cyklu dnia i nocy. Tak jak zazwyczaj pacjentom mówię z tych fundamentów stylu życia, sen, żywienie, aktywność fizyczna, zawsze mówię najpierw sen. Jeżeli jest ta praca zmianowa, to jeżeli ona jest w miarę ogarnięta w krótkim oknie, to znaczy, że pacjent na przykład, nie wiem, przez miesiąc ma pierwszą zmianę, przez miesiąc drugą zmianę, przez miesiąc trzecią zmianę. Ale to wszyscy mówią, że tak się nie da, że musi być tak jak jest i oni raz mają na tą, potem mają na tą, jeszcze na inną i oni mają problemy ze snem, wypadanie włosów, osłabienie, rozchwianie emocjonalne, kwestia ogarnięcia regularnej aktywności fizycznej czy odpowiedniego odżywiania się u tych ludzi to jest gigantyczny problem, więc jakby efekt kumulacji wynikających ze złych modyfikacji stylu życia tych osób z powodu tylko jednego czynnika pod tytułem praca zmianowa daje horrendalnie złe efekty. Ja tym pacjentom często mówię, że ta praca zmianowa po prostu nie jest dobra i albo się powinni wszyscy dogadać, że jakby wszystkim zależy, żeby mieć stałą zmianę na przykład przez miesiąc i dopiero po miesiącu ją zmienić, a nie co 2 dni, no to nie da się tego poprawić. No tak, ale to w praktyce dla wielu osób, no jak to jest pacjent, który jest takim szeregowym pracownikiem albo nie ma powiedzmy jakiejś opcji alternatywnej pracy, no on tego nie zmieni. To zależy od kierownika, od osoby, która go nadzoruje. Jak taka osoba ma stosować okno żywieniowe? No ja zazwyczaj mówię wtedy, że to jest na sztywno, nie? Ja na przykład tak mam, że nawet jeżeli w różne dni zdarza się, że inaczej wstaję, to i tak jem tak samo. Mam 12:30, 19 i dzień w dzień tak samo. A taka na przykład, bo aktywnością taką zastępczą dzienną jest ta praca. Jak na przykład ktoś zaczyna zmianę o 18 i to może powinien na przykład rozpoczynać dopiero pierwszy posiłek, nie wiem, 3-4 godziny po początku pracy i potem na przykład... Ciężko jest to podpiąć, bo ja często mówię, że te rozwiązania muszą być proste i praktyczne. Czyli najczęściej fajnie działa, jeżeli podpinasz nawyk pod już istniejący nawyk. To tak jak ja mam na przykład siłownię po pracy we wtorki, bez względu na to, o której ja skończę tą pracę, to jadę na siłownię po pracy. Czyli to jest podpięte i wiadomo, że się zdarzy. Praca się przeciągnie, to siłownia się przeciągnie. Jeżeli praca będzie szybciej, to siłownia będzie szybciej, ale będzie. I teraz pytanie, jak to podpiąć? Może to, co ty mówisz z tą sugestią, żeby podpiąć to pod x czasu od rozpoczęcia pracy, może nie być złe, tylko często ci pacjenci mówią, że mają problem, żeby w ogóle w tej pracy znaleźć przerwę na jedzenie, a to, żeby tam jeszcze coś sensownego wziąć w jakimś pudełku, to najlepiej to w ogóle kanapka w biegu, w ogóle żadnej przerwy nie ma, zapomni pan. Więc jakby okazuje się, że u wielu osób te warunki w pracy umożliwiające, nie wiem, spokojne zjedzenie posiłku, to ja nie wiem, to wygląda czasami jak pobożne życzenie, więc czasami ci ludzie po prostu mają bardzo trudno. No tak, no to jest pewne wyzwanie, ale tak jak mówię, część osób zawsze będzie pracowało w nocy na zmianę, tego nie unikniemy i też ciężko też takiemu osobie mówić, no zmień pracę, bo to no nie jest realne. To nie jest realne po prostu, ale no być może właśnie, no tutaj też zależy trochę od sprytu tego pacjenta, jak on sobie to rozgraniczy właśnie, żeby no taka osoba ma jakiś tam okres aktywności, nie? Tam powiedzmy będzie 16-14 godzin, tam resztę będzie odsypiać, no to w takim razie chyba zrobić tak po prostu, żeby opóźnić ten kaloryczny posiłek, a potem ostatni przyspieszyć. Chyba to jest jedyna gdzieś tam wersja, że to okno kaloryczne będzie dla takiej osoby ruchome, ono się będzie zmieniać, ale żeby te proporcje
to jest 8 versus tam 16. versus 16, 1-2, nie? By to utrzymać. Żeby to utrzymać po prostu. Przecież to jest dość trudne. Ja mam na przykład jednego, no bo często pacjenci, którzy mają problemy z otyłością, cukrzycą, to są na przykład kierowcy ciężarówek. No właśnie. I mam tych pacjentów trochę i mam jednego pacjenta, który jest niesamowicie dobrze zorganizowany. W sensie on ma okno na sztywno. Dzień w dzień ma ustawione po prostu alarmy w zegarku, które mu po prostu ją widzi na zegarku, jakoś to tak ma ustawione na jakimś chyba smartwatchu czy coś. I ma ustawione, czy ma porę jedzenia, czy nie jedzenia. I po prostu czasami się zdarza tak dziwnie, że na przykład raz zje zaraz po budzeniu, a czasami zje przed pójściem spać. I że to może dziwnie wyglądać, ale on to ma ustawione na sztywno i dodatkowo ma aktywność fizyczną codziennie jak zjeżdża, czyli że ma tam krótki taki workout swój, taki tam trening, taki ogólnorozwojowy, trochę cardio, trochę takich tam kalistenicznych ćwiczeń i on to robi codziennie jak zjeżdża. Czyli oni tam dość długie te trasy potrafią miewać, więc czasami się zdarza, że dość długo nie zjeżdża, ale jak zjeżdża na parking, to tam po prostu za każdym razem to robi. Więc tych rozwiązań jest dużo i jakby ciekawe, jakby ktoś z Państwa na przykład miał jakieś ciekawe rozwiązanie na pracę zmianową z dużym problemem i znalazł jakieś rozwiązanie, to zachęcamy, żeby się tym podzielić w komentarzach, bo ten problem u pacjentów jest częsty i nam też jest dość ciężko to znaleźć rozwiązanie na to u pacjentów. No niestety sami lekarze pracując na zmianach często mają dużą dysregulację cyklu dnia i nocy i są zmęczeni i mają tego też pokłosia metaboliczne. Lekarze żyją średnio krócej niż przeciętni ludzie w społeczeństwie, wtórnie do m.in. chorób sercowo-naczyniowych, więc jakby nawet wśród lekarzy jest gigantyczny z tym problem, więc nie ma się co dziwić, że u różnych innych osób też i wciąż szukamy dobrych rozwiązań, staramy się ich poszukiwać i wbrew pozorom to jest często współpraca z pacjentem, że rozmawiasz z tym pacjentem i ty mu sugerujesz, a może tak, a może inaczej, ten pacjent do ciebie wraca i on opowiada, że on znalazł takie rozwiązanie, potem ty innemu pacjentowi opowiadasz, że o, tu mam pacjenta, który takie rozwiązanie wdrożył, u niego to zadziałało, pan tu jest w podobnej sytuacji, może u pana też to zadziała, nie? I to jest fajne, jeżeli faktycznie ludzie się tymi informacjami wymieniają, chociaż nie zawsze chcą. Ja mogę się takim protipem podzielić, jak ktoś z Państwa jest na jakiejś pracy takiej nocnej, zmianowej. Unikajcie Państwo posiłków takich bogato węglowodanowych, gdzie są wyrzuty insuliny i potem jest spadek hipoglikemii. Jak Państwu cukier spadnie, trochę będą Państwo przyspani. Trochę też będą Państwo, czasami się tego nie czuje, ale teraz bardziej tacy agresywni, bo to tak czasami działa spadek cukru. Nawet jak ktoś jest zdrowy. To jest uniwersalna Może być hipoglikemia po posiłku wysokoglikemicznym. Ja polecam właśnie pilnować takiej diety niskowęglowodanowej wtedy. Ja sam widzę po sobie, że to dobrze działa. Oczywiście jest dużo innych czynników, jak tam Państwo są przygotowani do pracy, czy tam też Państwo mają z tyłu głowy, tam się czymś denerwują, jaki tam powiedzmy jest ten dzień pracy, dzień obowiązków, ale tak z mojego doświadczenia właśnie jajka, tam jakieś orzechy, takie rzeczy, po których nie ma takiej huśtawki takiej nie? fali glikemicznej, to bardzo dobrze działa, bo Państwo nie będą czuć tego głodu. Jajkami na twardo na przykład mogą się Państwo zapchać do pełna, no tak, albo 3/4 nazwijmy to, żeby tam za dużo, żeby tam, no bo tam jak to żołądek przesunie, bo jajka są bardzo sycące i Państwo nie będą mieć takich zjazdów glikemii. To na przykład bardzo pomaga w takiej pracy zmianowej. To jest jedna ze strategii, bo my tutaj opowiadamy o takich wnioskach, które płyną z tego badania, z tym okienkiem żywieniowym, ale niezależnie od tego, jeżeli Państwo mają właśnie taką, no muszą być Państwo skupieni w pracy, i żeby się dodatkowo nie rozdrażniać, to uważam, że jest jedna z takich cegiełek, które działa. Tylko że to polega znowuż na tym, że to trzeba planować, bo jak człowiek nie planuje, no to zje coś potem na szybko w biegu, albo zamówi, nie wiem, jakiegoś kebaba z dostawą, z frytkami na przykład, albo no w ogóle wpadnie w okres, że nie będzie jadł, różne dziwne rzeczy się zdarzają, czyli jeżeli to jest zaplanowane wcześniej, masz jakiś posiłek przygotowany, masz to w jakimś pudełku, jest to zrobione, to jest dużo większa szansa, że to zjesz, a jeżeli, nie wiem, nie kupisz sobie orzechów, tylko masz, nie wiem, 5 wafelków w szafce, to jak będziesz biec w pośpiechu do pracy, to złapiesz to, co masz, czyli tego wafelka, więc wbrew pozorom kwestia przygotowania poprawia efekt długofalowy też związany z samopoczuciem podczas tej pracy zmianowej, czyli po prostu planowanie, jakby uwierzenie w tą samosprawczość, że jakby my decydujemy, co jemy, bo jednak można planować. I to jak ktoś mówi, że na przykład gotuje jajka, to zawsze się pytam, ile jajek gotuje, bo ja uważam, że mniej niż 10 to tak za bardzo nie ma sensu. Gotujesz 10 i je wsadzasz do lodówki i one są... To też, ale generalnie chodzi o to, że takie jedno jajko ma od 5 do 8 gramów białka,
przy takiej racjonalnym spożyciu tego białka to dość dużo tego białka jest potrzebne niestety, albo istety i większość osób je tego białka za mało. Jeżeli ugotujemy sobie więcej jajek, to one będą gotowe do wzięcia w biegu, bo one są po prostu w lodówce. Jeżeli masz tam jakieś pokrojone warzywa, usmażoną pierś z kurczaka, to jest gotowa do wzięcia. A jeżeli ty w lodówce masz surowe mięso i surowe jajka, to weźmiesz batonika z szafy albo kupisz go w Żabce po drodze, nie? Więc to po prostu polega na tym przygotowywaniu do przodu. I ludzie nie zawsze chcą planować, bo uważają, że nie mają na to czasu. A ja uważam, że ludzie nie mają czasu na to nieplanowanie, bo konsekwencje zdrowotne są potem tak rozległe, że powodują niepełnosprawność, problemy z funkcjonowaniem i jakby brak inwestycji w siebie jest strasznie kosztowny. To tak jakbyś jeździł samochodem i nigdy nie wymieniał oleju w silniku, a potem narzekał, a coś tu się stało i generalnie kiedy pan wymieniał olej? Nigdy. Trudno. No to jest taki rodzaj inwestycji w siebie, nie?